Matylda Belgijska, królowa z własnymi planami. Szanowni Państwo, program zrównoważonego rozwoju to ważne i potężne przesłanie. To nadzieja na naszą wspólną przyszłość. O to właśnie walczy, zarówno w kraju, jak i za granicą. I wkłada w to całe swoje serce. Zawód królowa. Matylda, królowa Belgów. Pałac Królewski w Brukseli. Tak. Biuro Królowej. Ojej, ile pracy. Dziś wypełnia tradycyjny obowiązek – podpisywanie kartek urodzinowych dla Belgów, którzy wkrótce będą obchodzić 100. urodziny. Nikt nie może przeszkadzać królowej. To mój mąż. Matylda jest matką narodu, pierwszą damą Belgii od 2013 roku. Odrobina splendoru jest częścią tej pracy. Ale czego jeszcze ludzie mogą oczekiwać od swojej królowej? Belgijska konstytucja milczy na ten temat. Nie jest królową Belgii, tylko Belgów. Myślę, że wiele osób tak ją postrzega. A ona świetnie się w tej roli odnajduje. Nowoczesna rodzina królewska to nie tylko tytuł i styl. Liczy się również działanie. Zamek Laeken, rezydencja rodziny królewskiej. Trwają przygotowania do bankietu. To pierwsza wizyta państwowa prezydenta Francji od 47 lat. Pan Macron. Jako pani domu dba o najdrobniejsze szczegóły, dodając otuchy praktykantom hotelarstwa. Powodzenia. Jestem pewna, że będzie wspaniale. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby pokazać Francuzom, na co Belgów stać. Matylda jest perfekcjonistką. Wiele wymaga od siebie, ale także od innych, na przykład od swoich pracowników. Oczekuje, że wykażą się takim samym zaangażowaniem i profesjonalizmem, jak ona sama. Wieczorem wszystko idzie jak w zegarku. Wizyty państwowe są postrzegane jako przejaw sympatii między krajami. A taki widok pokazuje, co dla kraju oznacza bycie reprezentowanym przez króla i królową. Jest to rodzaj pracy, w której nie masz zbyt dużego doświadczenia. Tego nie da się porównać z niczym innym. Idziesz i pracujesz tak, jak potrafisz. Nie sądzę też, by istniał jakikolwiek dokładny opis tego stanowiska. Oprócz towarzyszenia władcy, królowa ma wiele własnych zajęć. Efektem końcowym jest oczywiście szerszy zakres działań, co sprawia, że ta instytucja rozkwita. Współczesna monarchia wymaga pracy zespołowej. Jednak to Filip jest królem. Jest numerem 1 w kraju, choć nie ma żadnej władzy politycznej. Król podpisuje ustawy, nadzoruje tworzenie rządu i wzmacnia jedność w kraju. Niech żyje król. Królowa jest jego najsilniejszym sojusznikiem w terenie. Każdego roku przeprowadza 250 oficjalnych wizyt. Chociaż konstytucja nie wyjaśnia roli królowej, fakt ten również otwiera przed nią możliwości. Na przykład dla jej własnych inicjatyw, jak praca z dziećmi. Chce pomóc im w walce z nękaniem. Tu przydają się jej studia psychologiczne.
We flamandzkim mieście Mechelen dzieci uczą się, jak otwarcie o tym rozmawiać. Obecność królowej pomaga zwrócić uwagę na te kwestie. Dzieci to uwielbiają i chcą o tym rozmawiać. Na koniec wszystkie pragnęły uściskać królową. Stop nękaniu, śpiewają dzieci. Nowe rodzaje mediów przyniosły nowe zagrożenia w życiu dzieci. Wiele z nich jest narażonych na hejt w internecie. Królowa podjęła z tym walkę. Nękanie jest poważnym problemem. Królowa rozumie traumę, która może powstać w jego wyniku, ponieważ doskonale rozumie poszkodowane dzieci i interesuje się ich zdrowiem psychicznym. Nękanie może mieć dramatyczne konsekwencje, w tym nawet doprowadzić do samobójstwa. Wy, młodzi ludzie, spędzacie dużo czasu online na Facebooku. Pierwsze wystąpienie wideo królowej. Matylda apeluje do młodych w ich własnym języku i wzywa do wzajemnego szacunku. Nękanie w internecie nie jest spoko. To delikatna kwestia. Rodzina królewska nie może wyrażać swoich poglądów bez akceptacji rządu. Więc kiedy królowa przemawia do społeczeństwa w ten sposób, wszyscy wiedzą, że to coś naprawdę ważnego. Davos w Szwajcarii. Co roku odbywa się tam Światowe Forum Ekonomiczne. To tutaj spotykają się światowi decydenci, aby rozmawiać o przyszłości naszej planety – ekologicznej, ekonomicznej i politycznej. Królowa Matylda jest tu częstym gościem. Jest wzorem do naśladowania i ma doświadczenie w mówieniu o sprawach, które mają znaczenie dla ludzi. Potrafi nawiązać kontakt i porozumieć się w sprawie naszych celów. Chodzi o rzecznictwo, o przyciągnięcie serc i umysłów do działań, które musimy podjąć. To głos świata pomaga nam promować uniwersalność naszego programu. Królowa jest rzeczniczką ONZ od 2016 roku. Wraz z innymi osobistościami promuje zrównoważony rozwój, walkę z głodem, ubóstwem i zmianami klimatu, a także poprawę zdrowia i edukacji. Tak zwana Agenda 2030. Królowa zna ją bardzo dobrze. Nie ma kraju na świecie, który poradziłby sobie z tym na własną rękę. Wszyscy doskonale wiedzą, że aby rozwiązać ten problem, trzeba współpracować. I to jest przesłanie, które ona niesie. W Belgii jest wielu ludzi ze świata gospodarki i korporacji, których wciągnęła do programu zrównoważonego rozwoju. Rok 2030 jest tuż za rogiem. Świat musi zmienić się teraz, mówi królowa. Łatwiej jest jej zabrać głos niż wielu politykom. Organizacja Narodów Zjednoczonych i wielu innych dostrzega, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest dla niej niezwykle ważne. Belgia jest dumna z roli, jaką odgrywa. Matylda zdążyła się już oswoić ze swoim królewskim życiem, które rozpoczęło się, gdy jej mąż Filip został koronowany w 2013 roku. Jego wysokość król jest głową państwa dla 11 milionów Belgów, również tych mówiących po niemiecku. Przysięgam strzec niepodległości kraju i integralności jego terytorium. Nadawaliśmy od wczesnego ranka aż do północy, prawie 24 godziny bez przerwy.
Oczywiście to król zasiadł na tronie, ale zawsze z Matyldą u boku. Oficjalnie królowa nie odgrywa żadnej roli, ale jest częścią królewskiej drużyny. Można odnieść wrażenie, że dzielą koronę. Matylda kocha swoją pracę. Nowy rozdział w historii Belgii. Dokładnie 182 lata po tym, jak niemiecki książę Górnej Frankonii został pierwszym królem Belgów. W Pałacu Królewskim w Brukseli ślady niemieckich przodków są wszędzie. Dziś królowa Matylda przyjmuje nas w królewskiej siedzibie. Dzień dobry. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Jest mi niezmiernie miło móc powitać Panią w Pałacu Królewskim w Brukseli. Królowa pokazuje nam niemieckich przodków z koburskiej dynastii. Znajomość genealogii jest częścią jej obowiązków. W roku 1831 król Leopold został pierwszym królem Belgii. Ożenił się z księżniczką Ludwiką Marią Orleańską, córką francuskiego króla Ludwika Filipa. Oto jego rodzice. Franciszek, książę Saksonii Coburga-Saalfeld i jego żona, księżniczka Reuss. Dzięki kilku strategicznym małżeństwom rodzina Coburg stała się najważniejszą dynastią w Europie. Nie tylko dzięki małżeństwu Alberta, bratanka Leopolda, z brytyjską królową Wiktorią. Resztę historii wszyscy znamy. Byli szczęśliwym małżeństwem, mieli wiele dzieci, które następnie wżeniły się w europejskie rodziny królewskie. Jest jeden obraz, który królowa szczególnie lubi. Podobno ten obraz został namalowany przez Leopolda I. Przedstawia wyimaginowane miasto. Leopold był utalentowany i lubił malować. Ten talent pozostał w naszej rodzinie. Talent malarski? Mój mąż pięknie maluje. Pewnie nie jestem tu zbyt obiektywna, ale bardzo lubię jego sztukę. Matylda jest pierwszą belgijską królową, która naprawdę pochodzi z Belgii. Urodziła się w 1973 roku jako Matylda Dodekem-Dacoz i dorastała w zamku w Walonii. Jej ojciec należał do belgijskiej szlachty, a matka jest polską hrabiną. Duży wpływ wywarło na nią dzieciństwo spędzone w Ardenach. Krajobraz pełen wspomnień największych bitew obu wojen światowych. Ci, którzy tu dorastali, czuli ciężar historii. Dom jej rodziców został częściowo zniszczony podczas ofensywy w Ardenach. To region, który bardzo ucierpiał podczas II wojny światowej. Mimo że królowa Matylda nie należy do pokolenia wojennego, zna kraj i jego historię polityczną, społeczną i kulturową. Podczas I wojny światowej Flandria była jednym wielkim polem bitwy. Przy bramie Menin we flamandzkim Ypres od 1924 roku co wieczór odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary wojny. Z okazji 100. rocznicy zakończenia wojny w 2018 roku obecni są również król i królowa. Płatki przypominają maki, które kwitły na polach, gdy wybuchła wojna. Śmierć poniosły tu setki tysięcy ludzi. To była katastrofa dla Belgów i całego świata. 100 lat temu ich przodkowie bronili się zaciekle, by do tego nie dopuścić. Bruksela, rok 1914. Na początku I wojny światowej Niemcy są bliskie wkroczenia do Francji, w tym przez terytorium neutralnej Belgii. W Pałacu Królewskim rządy sprawuje Albert I. Jego żona Elżbieta pochodzi z Bawarii. Jest bratanicą cesarzowej Sisi.
Jedno z rodu Wittelsbachów, drugie z dynastii sasko-koburskiej. Pomimo niemieckiego pochodzenia są Belgami i chcą bronić belgijskiej neutralności, a tym samym zapobiec wojnie. Dla Alberta i Elżbiety udział w wojnie był nie do pomyślenia. Dlatego też piszą do niemieckiego cesarza po niemiecku. Wasza Wysokość i drogi kuzynie, od przeszło 80 lat Belgia pozostaje niepodległa, a kraj nasz skrupulatnie dotrzymuje swoich zobowiązań międzynarodowych. Wasza Wysokość zapewnił nas o poszanowaniu neutralności Belgii. Wierząc, że stan ten zostanie utrzymany, pozostaje waszym wiernym sojusznikiem, kuzyn Albert. Wyobraźmy to sobie, Pałac Królewski. Albert pisze list, a Elżbieta wertuje słownik, by znaleźć odpowiednie słowa, które pomogą zachować pokój. Na próżno. 4 sierpnia 1914 roku niemieccy żołnierze wkraczają do Belgii. 20 sierpnia zajmują Brukselę. Król Albert i jego żołnierze opuścili miasto 3 dni wcześniej, wycofując się na belgijskie wybrzeże. Królowa Elżbieta towarzyszy królowi i jego wojskom. Nietypowa decyzja w tamtych czasach. Przeciwstawiali się zwyczajom takim jak tradycja zwracania się do siebie w trzeciej osobie królowo lub królu. Zamiast tego zwykli mówić moja żono i mój mężu. To drobiazgi, ale pokazują, że ta dwójka była naprawdę wspaniałą parą. Królowa nie pozostawiała cienia wątpliwości co do tego, po czyjej jest stronie. Miejscowość De Pan. Armia belgijska przejmuje niewielkie terytorium. Zaledwie 12 kilometrów za linią frontu powstaje szpital wojskowy. Królowa Elżbieta wysyła 3 swoich dzieci do Anglii. Niemal codziennie odwiedza rannych. Nie wszystkim się to podoba. Ludzie myślą dziś, że to było pewnie dobrze postrzegane przez opinię publiczną. Wręcz przeciwnie. W tamtych czasach opatrywanie rannych przez kogoś z wyższych sfer nie była mile widziana. Ale ona taki właśnie znak chciała dać. Pójdźcie w moje ślady. Przyłączyło się do niej wiele dam, również z arystokratycznych i mieszczańskich rodzin. Królewska pielęgniarka do dziś cieszy się szacunkiem Belgów. Królowa Matylda również wysoko ceni swoją poprzedniczkę i jej praktyczne podejście. Elżbieta znała się na medycynie. Jej ojciec był okulistą. Miała duży wpływ na belgijską rodzinę królewską. Na kominku można obejrzeć jej popiersie. Zmarła w 1965 roku. Mój mąż wciąż ją pamięta, choć są to mgliste wspomnienia. Jednak ona żyje w naszej pamięci. Nasza córka nosi jej imię, Elżbieta. Oboje z mężem bardzo je lubimy. Księżniczka Elżbieta, najstarsza córka królowej. W 2014 roku w wieku 12 lat wygłosiła krótkie przemówienie, również w języku niemieckim. Apel o pokój. To od nas, młodych ludzi, zależy, czy będziemy trzymać nasze pochodnie i tworzyć ścianę światła, taką jak ta, którą wznosimy dzisiaj. Wypadła wzorowo. Zamek Laeken ze słynnymi szklarniami, oficjalna rezydencja rodziny królewskiej. Para królewska ma 4 dzieci. Na początku lat 90. w Belgii zmieniono zasady sukcesji. Teraz tron przejmuje nie pierwszy syn, ale pierwsze dziecko. Jest nim księżniczka Elżbieta, która pewnego dnia zostanie królową Belgii. Równowaga między rodziną a karierą jest wyzwaniem, przed którym stoi również Matylda. Ciężko pracuje od rana do nocy, ale zawsze wygląda nienagannie.
jakby właśnie wróciła z 2-tygodniowych wakacji. Chce być silna, chce być wzorem do naśladowania. Jej rodzina pozwala jej zapomnieć o stresie dnia codziennego. To najwyraźniej świetnie się sprawdza, a rodzina wydaje się być z tego powodu bardzo szczęśliwa. Żaden jej ruch nie umknie uwadze społeczeństwa, w tym to, jak Matylda wywiązuje się z roli matki. Chociaż pomaga jej w tym wielu ludzi, bardzo zależy jej, by być przy dzieciach. Nawet jeśli jest na drugim końcu świata, nie ma dnia bez telefonu lub wideorozmowy, aby dowiedzieć się, jak dzieci sobie radzą, jak było w szkole, co dzieje się w domu. Jest w tym dobra, ale też bardzo wymagająca. Przykładowo już jako osoba dorosła nauczyła się grać na pianinie. Muzyka jest dla mnie bardzo ważna, również ze względu na edukację moich dzieci. Zachęcam je do grania. 2 gra na pianinie, 1 na saksofonie, typowym belgijskim instrumencie, a najmłodsze na skrzypcach. Tradycja i nowoczesność. Królowa wszystkich zaraża swoim zamiłowaniem do muzyki. Zabiera na koncerty zarówno dzieci, jak i dorosłych. Również swoje królewskie koleżanki, jak Maksyma. Konkurs muzyczny imienia królowej Elżbiety, nazwany na cześć Elżbiety Bawarskiej pod honorowym patronatem królowej Matyldy. Królowa nie sprawuje rządów. We Francji mówi się, że król panuje, ale nie rządzi. W naszym przypadku na czele stoi oczywiście komitet wykonawczy i rada, ale regularnie informujemy królową o naszych działaniach. Oczywiście, jeśli chcemy uzyskać jej poparcie, musimy spełnić określone kryteria. Jednym z pierwszych jest oczywiście perfekcja. Jeśli chodzi o muzykę w królewskim domu, to Matylda nadaje ton. Przejęłam tę funkcję w 2014 roku. To praca, która jest dla mnie bardzo ważna. Wspieranie utalentowanych młodych ludzi, którzy oddają całe serce muzyce. Jeżdżę tam, kiedy tylko mogę. Uwielbiam też odkrywać nowe talenty. Jeśli monarchia chce zachować swoją pozycję, musi iść z duchem czasu. Królowa Matylda również musi się wykazać i jest dobrze przygotowana na to wyzwanie. Wniosła do tej pracy wiele profesjonalizmu. W porównaniu do tego, co działo się wcześniej, różnica była diametralna. Kiedy wychodzi w teren, jest bardzo zaangażowana. Wierzy w to, co robi i jeśli coś robi, chce to robić na 100%. Królowa jest też świetną dyplomatką. Zawsze wie, co powiedzieć. Pani jest ich nauczycielką? Podziwiam pani odwagę. Nie boi się pani, że się zgubią? Jesteście tu pierwszy raz? Dzień dobry. Odwiedzając brukselskie targi książki, królowa musi balansować między narodowymi językami. Belgia jest podzielona na regiony, zarówno kulturowe, jak i polityczne. Flamandów jest prawie 6 milionów. Dla porównania, francuskojęzycznych Walonów jest około 4 milionów. Bruksela jest dwujęzyczna. Na wschodzie mówi się również po niemiecku. Mniejszość niemiecka w Belgii, Belgowie ze wschodu, są najbardziej lojalnymi obywatelami, ponieważ bardzo wspierają ideę jedności kraju. A para królewska jest rzecz jasna symbolem tego kraju. Choć rodzina królewska dąży do równowagi i jedności, codziennie muszą udowadniać, że ich praca przynosi korzyści krajowi.
Belgia jest wciąż stosunkowo młodym krajem, założonym w 1830 roku, kiedy to światowa polityka była kontrolowana przez monarchię. Gdybyśmy zaczynali od zera, prawdopodobnie nie mielibyśmy rodziny królewskiej, ale nie zaczynamy od zera. Istnieje pewna tradycja stabilności i bezstronności. To właśnie ona odgrywa ważną rolę publiczną, a jednocześnie stoi ponad codzienną polityką. Według ostatnich sondaży 3/4 ludności popiera monarchię, a wątpiących przekonuje właśnie osoba królowej. Wiedziałem, że prezes jest flamandzkim nacjonalistą i zdecydowanie nie jest fanem rodziny królewskiej. Ale ona podbiła serca wszystkich nie tylko dlatego, że dobrze przestudiowała tę organizację, ale także dlatego, że jest niezwykle otwarta. Rozmawiałem potem z prezesem i zapytałem, co pan o tym sądzi? A on powiedział, może zmienię zdanie. Jestem flamandzkim nacjonalistą i nie dostrzegam żadnego pożytku z rodziny królewskiej, ale ona jest wyjątkowo dobra. Od 20 lat stoi u boku belgijskiego króla. Nikt jednak nie wie, jak to wszystko się zaczęło. Okoliczności poznania się Filipa i Matyldy wciąż pozostają tajemnicą. Nikt nic nie wie. Jednak poruszali się po tych samych okręgach w świecie arystokracji, a tam można poznać rodzinę królewską. Matylda zaczyna studia. Najpierw studiuje logopedię w Brukseli, następnie psychologię na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Kiedy w wieku 23 lat poznaje księcia, prowadzi już własną praktykę logopedyczną. Jest bardzo dyskretna. Ludzie myśleli, że wiedzą wszystko o życiu miłosnym Filipa. Kogo poślubi, czy jest zakochany. To niesamowite, co można przeczytać w gazetach. To wszystko było nieprawdą. Tajemnica była utrzymywana do ostatniej chwili. Kiedy Filip przedstawił Matyldę, nikt nie wiedział, że ten związek trwa już od jakiegoś czasu. To była prawdziwa sensacja. Para zaprasza publikę na swoje przyjęcie zaręczynowe w 1999 roku. 4 godziny na żywo w telewizji. Następnie odbyły się pierwsze wizyty w prowincjach. Był to test dla przyszłej panny młodej. Małżeństwo zostało zatwierdzone przez belgijski parlament, ale Matylda wciąż musiała przekonać do siebie naród. Ich tournée przyczyniło się do wzrostu popularności monarchii. Od samego początku czuć było chemię między nią a Belgami. Niektórzy mówili wręcz o matyldomanii. Dla króla to prawdziwy atut mieć u boku tak popularną królową, która ma naturalne podejście do ludzi. 4 grudnia 1999 roku, zaledwie 3 miesiące po zaręczynach, Matylda Dudekem-Dacos i książę Filip stanęli na ślubnym kobiercu. Był to ostatni królewski ślub XX wieku. Po raz kolejny przydała się znajomość języków obcych. Złożyli przysięgę w języku flamandzkim. Filipie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Stała się księżną koronną. Jej poprzedniczki wiedziały aż za dobrze, co to oznacza. Teściowa królowej Paola i była królowa Fabiola. Fabiola poślubiła belgijskiego króla Baudouina w 1960 roku. To było małżeństwo z miłości. Baudouin został królem w wieku 21 lat. Następnie spędził 9 lat na poszukiwaniu odpowiedniej kandydatki. Fabiola zaszła w ciążę 5 razy. Za każdym razem poroniła. Wielka tragedia dla niej i dla monarchii. Pewnego dnia podczas przemówienia do narodu oświadczyła, że zrozumiała, dlaczego jest bezdzietna. Dzięki temu mogła zachować całe swoje serce dla wszystkich belgijskich dzieci. W bardzo elegancki sposób podsumowała swój los.
Fabiola stała się matką wszystkich Belgów. Matka Filipa, Paola, poślubiła Alberta, brata króla Baudouina. Albert nie był brany pod uwagę jako kandydat do tronu. Ale w 1993 roku Baudouin niespodziewanie umiera. Właściwie to Filip miał już wtedy dostać swoją szansę. Jednak nowy monarcha musiał się ożenić, więc ojciec Filipa zastąpił go jako Albert II. Zaskoczenie dla wszystkich. Nawet były premier był pewien, że Filip zostanie następcą Baudouina. Paola również nigdy nie spodziewała się, że zostanie królową. Nie chciała tego. Nie chciała tych wszystkich obowiązków, które się z tym wiązały. Ale kiedy została królową, zaakceptowała to. Nie byłam w ogóle przygotowana i bałam się, że wszyscy zauważą, jaka jestem nieśmiała, przyznaje później królowa Paola. Ale nowa rola miała też swoje zalety. Paola i Albert przeszli przez długi i trudny etap ich związku i byli o krok od rozwodu, ale doszli do porozumienia. Kochają się, są sobie bliscy, a jako królowa Paola może wspierać Alberta. Ma też swoje własne obowiązki. Naród zmusił ją do działania. W połowie lat 90. Belgią wstrząsnął skandal związany z molestowaniem dzieci. Sprawa Dutroux, brutalnego mordercy, który więził i wykorzystywał dziewczynki w wieku od 8 do 19 lat. 4 z nich zmarły, tylko 2 przeżyły. Porażka władzy doprowadziła do kryzysu państwowego. Sprawa Dutroux dotknęła całą Belgię. Kiedy odnaleziono ciała zaginionych dziewczynek, królowa Paola i król Albert właśnie wrócili z wakacji. Musieli przyjąć ich rodziców. Bardzo ważne było to, że para królewska naprawdę była przejęta i okazała szczere współczucie. Oczywiście dla dzieci, ale także dla ich rodziców i bliskich. Powstała fundacja Child Focus, działająca na rzecz dzieci zaginionych. Ich infolinia pomaga ofiarom i ich rodzinom oraz wspiera ich poprzez edukację i działania prewencyjne. Królowa Paola została jej patronką. Myślę, że królowa Paola naprawdę cierpiała z powodu tego, co się stało i okazała współczucie ofiarom. Kiedy król Albert abdykował, wielu rodziców było naprawdę smutnych, ponieważ król i królowa tak wiele dla nich znaczyli i byli prawdziwym pocieszeniem dla rodziców zaginionych i zamordowanych dzieci. To było wielkie wyzwanie dla Matyldy. Jako królowa przejęła patronat po swojej teściowej Paoli. Jako psycholog mogła wspomóc się swoją wiedzą. Kiedy królowa Matylda przejęła władzę, rozumiała, że musi działać. Ona chce być zaangażowana w naszą pracę. Jest bardzo zainteresowana wszystkim, co robimy online. Naturalnie królowa Matylda sama jest matką, co sprawia, że dla niej jako psychologa jest to również ogromnie interesujące. Wie również bardzo dobrze, jak radzić sobie z ofiarami i jak się do nich zwracać. Pałeczka była przekazywana z królowej na króla. Podczas abdykacji w lipcu 2013 roku król Albert podziękował swojej żonie Paoli. Królowa Paola zawsze wspierała mnie w mojej pracy przez ostatnie 20 lat. Bardzo jej za to dziękuję. Teraz Matylda jest nową królową Belgii. Dla niej to wielka chwila, a także dla jej krawca. Kiedy przeczytałem w prasie, że król Albert chce abdykować, pomyślałem sobie, dlaczego jeszcze nie dzwoni. Ale następnego dnia Matylda zadzwoniła i zapytała, co robimy. Wiem, że nie ma zbyt wiele czasu. A ja powiedziałem, sugerowałbym biel.
Jest to wyrazisty i jednocześnie ponadczasowy kolor jak suknia ślubna, a koronacja to moment uchwycony na wieki. Dawno minęły czasy krzykliwych królewskich strojów. Dziś motto brzmi: przyciągnąć uwagę bez bycia nachalnym, znaleźć odpowiednią rzecz na każdą okazję. Vermeulen to prawdziwy mistrz w tej dziedzinie. Doradza królowej od 1999 roku. Na początku każdego sezonu królowa przychodzi zobaczyć nową kolekcję. Wraz z jej asystentką przeglądamy jej kalendarz, biorąc pod uwagę na przykład wizyty państwowe. Opracowujemy projekty 2 razy w roku, w zależności od okazji i podróży. W marcu 2019 roku celem jest Korea Południowa. 17 wydarzeń w ciągu 5 dni. Po 11-godzinnym nocnym locie nadchodzi pierwsza misja – uroczystość powitalna w Seulu. Krótka wizyta w hotelu na zmianę stroju. Potem tradycyjna ceremonia parzenia herbaty. Oficjalne przyjęcie przez prezydenta Korei. Obchody pod pomnikiem wojny koreańskiej. Wizyta na mistrzowskich warsztatach. I występ Belgów w Seulu. A potem czas na sprawy międzynarodowe, UNICEF i zmiany klimatu. Songdo – inteligentne miasto, a w międzyczasie spotkanie z byłym sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem. To on namówił ją, by została rzeczniczką ONZ. Korzystam z okazji, aby zwrócić się do jej królewskiej mości. Wielkie brawa! ONZ doskonale wie, jak bardzo jest cenna. Myślę, że to strzał w dziesiątkę. Nie chodzi tylko o nazwisko, ale o osobę, która umie mówić o problemach i swoją uczciwością przyciąga innych do współpracy. Ta konkretna platforma w tych czasach jest niezwykle przydatna, aby pomóc jej w wykonywaniu swojej pracy. Jestem pewna, że będzie o wiele więcej platform, o udział w których zostanie poproszona, ponieważ jej praca przynosi efekty. Jej wystąpienia na całym świecie są przygotowywane w jej biurze w domu. Jej najbliższy personel, 2 byłe dyplomatki, Madame Fostier, prawa ręka królowej, oraz Madame Franquinet, specjalna wysłanniczka do spraw zrównoważonego rozwoju. Pojutrze odwiedzamy uniwersytet w Gandawie. Chodzi o cele zrównoważonego rozwoju. W czerwcu 2019 roku Matylda wyjeżdża do Kenii z ramienia UNICEF-u. Pierwszego dnia królowa odwiedzi obóz dla uchodźców. To we wtorek. Niespodzianka. Po raz pierwszy towarzyszy jej księżna Elżbieta. W obozie rodzina królewska rozdaje paczki uchodźcom z Sudanu i Somalii. Mamy kolejny interesujący projekt – szkółkę piłkarską. Może i piłka nożna to nie jej specjalność, ale przyjechała tu, by wesprzeć dzieci uchodźców, które często podróżują bez opieki. Następnie wizyta u Masajów. Celem tej wizyty jest spotkanie królowej ze starszyzną wioski. Chce wspierać władze, które działają na rzecz praw dzieci i kobiet. Edukacja dziewcząt, mówi, ma bezpośredni wpływ na rodziny i ich otoczenie. Chodzi o zjednoczenie naszej ludzkiej rodziny. Myślę, że to właśnie robi. Można nas krytykować za podróże lotnicze, szczególnie dziś, gdy trzeba działać na rzecz klimatu w celu ograniczania emisji. Ale dzięki nim ludzie uczestniczą w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i przyczyniają się do osiągania rezultatów, które chcielibyśmy widzieć w życiu ludzi. Królowa nie może ingerować w politykę. Wyrażanie opinii politycznych jest niedozwolone. To rola rządu. Wicepremier de Croo jest jednocześnie ministrem do spraw współpracy na rzecz rozwoju. Czasami towarzyszy królowej, choć mało kto to zauważa.
Uderzające jest to, że w momencie, gdy odwiedzasz obóz dla uchodźców lub projekt w Ganie, przestają cię dostrzegać. Kilka razy to zauważyłem. Ona skupia na sobie uwagę wszystkich. Zdarzyło się kilka razy, że ochroniarze w zasadzie przycisnęli mnie do ściany i musiałem im przypominać, że wciąż tam byłem. Nigdy nie postrzegałem tego jako problemu, ponieważ uważam, że jest w tym bardzo dobra. Czy mogę panu przedstawić pana wicepremiera? Jedno jej zdanie załatwia sprawę. Za swoje zaangażowanie i działalność humanitarną i społeczno-polityczną królowa otrzymała w 2017 roku nagrodę German Sustainability Award. W Belgii nie brakuje krytyków, przeciwników monarchii, którzy oskarżają ją o odgrywanie roli politycznej niezgodnej z konstytucją. Istnieją jednak szare strefy, w których królowa może przejąć inicjatywę. Celem funduszu królowej Matyldy jest poprawa warunków życia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej w jej własnym kraju. Każdego roku do wygrania jest również nagroda. Nikt nie powinien być pozostawiony sam sobie, niezależnie od tego, czy mieszka w Afryce, czy na przedmieściach Brukseli. Królowa naprawdę w to wierzy. Mamy tu rodzinę z 4 dzieci w wieku 17, 16, 13 i 10 lat, które są bardzo uzdolnione muzycznie. Chcą grać na instrumentach. Są praktycznie w wieku moich dzieci. Raz jeszcze, ile mają lat? 17, 16, 13 i 10. Prawie jak moje dzieci. Świąteczne zdjęcie każdej rodziny królewskiej to niemal obowiązek. Ale sam sielski wizerunek monarchów już nie wystarcza. Królowa również ma tego świadomość. To ogromna odpowiedzialność. Nie chodzi już tylko o ciebie. Jesteś projekcją tego, kim możesz być, aby zapewnić poprawę życia ludzi i położyć kres ich cierpieniu, a przynajmniej odegrać w tym jakąś rolę. To dla niej praca na całe życie. Panie i panowie, ich królewskie mości, król i królowa. Zawód królowa to nie tylko praca, ale i powołanie. Myślę, że ona rzeczywiście może dokonać zmian i otworzyć umysły ludzi na bardzo trudne tematy. Naprawdę zwiększa świadomość ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że wszyscy musimy działać i każdy ma jakąś rolę do odegrania. Jedność czyni siłę to dewiza belgijskiej rodziny królewskiej. To również dewiza Matyldy. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.